Samoczułość to jest też wybieranie siebie, czyli uczenie się stawiania granic, uczenie się, no właśnie, dawania sobie przestrzeni. I to w tej ciemnej swojej stronie bardzo często powoduje taki moment, kiedy jesteśmy same, ponieważ wybierając siebie, wybierając swoją przestrzeń, czasami nie mamy potrzeby już, nie wiem, spotykania się z koleżanką, która zalewa nas naszymi problemami. I pojawia się właśnie ten moment samotności, ten moment pustki. Od jakiegoś czasu zbieram się do tego, żeby nagrać live'a, żeby nagrać jakieś wideo na temat tak naprawdę tego, czym jest samoczułość. Bo oczywiście z jednej strony jest to dbanie o siebie, jest to bardzo przyjemne spędzanie czasu z samą sobą, czy to na spacerach, czy to uprawiając jakikolwiek sport, robiąc sobie drobne przyjemności, zażywając świadomej kąpieli. Natomiast dzisiaj chciałam trochę opowiedzieć o tej ciemnej stronie. Ale ciemna wcale nie oznacza gorszej. Ciemna oznacza stronę, która nie jest widoczna po prostu gołym okiem. I decydując się na tę drogę samoczułości, no ja przynajmniej nie miałam pojęcia o tym. Dopiero przekonałam się na własnej skórze, ponieważ samoczułość to jest też wybieranie siebie, czyli uczenie się stawiania granic, uczenie się, no właśnie, dawania sobie przestrzeni. I to w tej ciemnej swojej stronie bardzo często powoduje taki moment, kiedy jesteśmy same, ponieważ wybierając siebie, wybierając swoją przestrzeń, czasami nie mamy potrzeby już, nie wiem, spotykania się z koleżanką, która zalewa nas naszymi problemami. I pojawia się właśnie ten moment samotności, ten moment pustki. Ja się też zmierzałam z taką przestrzenią, w której nagle praktycznie cały sens mojego życia przestał istnieć. Ponieważ ja byłam zawsze taką osobą, która była dla innych, która była bardzo pomocna, której sensem życia było wsparcie innych. I w pewnym momencie, kiedy tego zaprzestałam, kiedy uświadomiłam sobie, że to jest tak naprawdę strategia przetrwania, kiedy postanowiłam inaczej, to nagle zmierzyłam się z taką pustką, bo ja nagle nie miałam sensu życia. Nagle poczułam, że to, co robiłam do tej pory, ja już tak nie chcę, bo mnie to wypala, bo ja zatracam siebie w tym. Dziękuję Ci, że jesteś. Jeśli podoba Ci się to, co robię, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, co myślisz i zasubskrybuj mój kanał. Twoje wsparcie jest dla mnie ogromnie ważne. Miłego oglądania. Ale dopiero to, co miało się gdzieś urodzić, to dopiero się tworzyło. I byłam w takim miejscu, to się nazywa ciemna noc duszy, gdzie no właśnie taka pustka jest. I to jest pocieszające, bo to jest, to przemija na szczęście.
ale też jest potrzebne do tego, żeby, no właśnie, żeby się niejako zrekalibrować, żeby te ustawienia niejako od nowa załadować, żeby dopiero właśnie w tej pustce mogło się coś pojawić. I to nie jest przyjemne, to jest trudne. To jest trudne też, nagle właśnie, tak jak powiedziałam, już cały sens życia nagle znika. I nie wiesz, co masz robić. I nie wiesz w sumie, co dla ciebie ważne, bo w sumie już nic nie jest. E, Jeszcze nie jesteś aż tak ugruntowana w sobie, żeby to ci dawało taką głęboką satysfakcję z życia. Więc no, to jest też naturalny proces. Kolejną rzeczą, z którą tak ostatnio się gdzieś mierzę, to taka szczerość i prawda wobec samej siebie. I poznawanie siebie, poznawanie też tych wszystkich części nieukochanych, uświadamianie sobie tego całego, tej całej struktury takiej autoagresywnej, autodestrukcyjnej jest bardzo bolesne, bo to trzeba się przed sobą przyznać, że się jest swoim największym katem. Pojawiają się różnego rodzaju wspomnienia, które nie są miłe. No i też jakby tą przestrzenią samoczułości jest też właśnie przyjęcie tego. I znowu nie uciekanie, bo też ten nasz mechanizm uciekania od siebie, uciekania od tego wszystkiego, co jest nieprzyjemne, on się będzie odpalał. Natomiast to chodzi o to, żeby uczyć się nie uciekać od tego, uczyć się być w tym, uczyć się to przeżywać. No i to też jest, czasami bywa bardzo trudne, bardzo dużo razy trzeba to, że tak powiem, doświadczyć, żeby w ogóle załapać, że aha, ja cały czas uciekam, uświadomić to sobie, bo to też jest samoczułość i taka droga do siebie jest też wielopoziomowa. Ona, to nie jest tak, że coś już przerobiłam na dobre i już. Wręcz przeciwnie, te rzeczy pojawiają się, zostają gdzieś dostrzeżone, po czym po jakimś czasie wracają zupełnie na innym poziomie, ale te same tematy. Więc też tutaj jest no, taka przestrzeń frustracji może się pojawiać, że no ale jak to, przecież ja już tyle ze sobą robię, przecież już to przerobiłam. No widocznie nie. Też budowanie tego zaufania do przestrzeni, do procesu, do samej siebie, do życia powoduje to, że my się uczymy coraz mniej oporować i to o to tutaj chodzi, o takie odpuszczanie, o nawyk odpuszczania, kiedy czuję gdzieś wewnątrz siebie jakieś takie spięcie, jakiś taki no właśnie zacisk, który jest automatycznym zaciskiem, bo ja nie chcę czuć bólu, bo ja nie chcę czuć przykrości. To chodzi o to, żeby nauczyć się właśnie odpuszczać i po jakimś czasie to rzeczywiście puszcza coraz bardziej. Ale to też, tak jak mówię, to jest tak naprawdę proces na całe życie. Proces na całe życie, ponieważ te różne mechanizmy, które mamy wgrane od dzieciństwa, one będą powracać na różnych poziomach,
z różnym poziomem intensyfikacji, ale będą wracać. I właśnie to, w jaki sposób my na to zareagujemy, to powoduje, czy my te lekcje zaliczyłyśmy, zdałyśmy, czy jeszcze nie. I też nie ma się co frustrować, jeżeli znowu poddałam się temu mojemu staremu schematowi. Po prostu wyciągam wnioski. Taką kolejną rzeczą to jest właśnie patrzenie na porażkę jako na taką lekcję. To też jest bardzo ważne, żeby się nie poddawać, żeby być przede wszystkim dla siebie, uczyć się być dla siebie wyrozumiałą, bo bardzo często jest tak, że w naszym dzieciństwie nie doświadczyłyśmy tej wyrozumiałości od innych, że była niecierpliwość, że były pewne wymagania i niejako potrzebujemy się nauczyć, co to znaczy być wyrozumiałą. Jeżeli ja tego nigdy nie doświadczyłam, to trudno mi to dawać sobie, bo mój system nie jest do tego, że tak powiem, skalibrowany. Dla mnie zawsze w takim przypadku mocno tutaj pomaga mi wyobrażenie sobie, jak ja bardzo jestem wyrozumiała dla innych. I kiedy trudno mnie jest coś dla siebie zrobić, przypominam sobie, wyobrażam sobie, jak ja się zachowuję w tej sytuacji wobec innych, jak jestem wyrozumiała, pomocna, cokolwiek, tak? Jak bardzo się potrafiłam poświęcać innym. Czyli gdzieś te jakości potrafię z siebie wydobyć. Tylko bardzo często, bardzo trudno jest dla nas samych to zrobić. Więc ja sobie to przypominam i niejako po tym powtarzam. Powtarzam wobec siebie. I działa to wspaniale. Kolejną rzeczą to jest też takie bycie sobie wdzięczną, dziękowanie sobie, takie poklepywanie się po plecach. Cudowna rzecz, której bardzo często nie robimy, bo no właśnie wymagamy od siebie. Więc to, co chciałam powiedzieć i przekazać w tym wideo, to to, że droga do siebie jest długa i kręta, natomiast w niej zawsze będą wzloty i zawsze będą upadki, bo na tym to polega. Cel jest jeden. Cel jestem ja sama. Ja sama, która jestem dla siebie najważniejsza. I nie ma złotej tabletki, jakiegoś jednego warsztatu, czy jakiegoś, nie wiem, jakiejś metody, którą zastosujesz raz, a dobrze, która zmieni Twoje życie. Oczywiście mogą się wydarzyć takie sytuacje, że jakieś nowe wglądy przychodzą. Natomiast droga do siebie to jest codzienny wybór. Codzienny wybór w każdej minucie swojego życia. Czy wybieram kogoś, czy wybieram siebie? Uświadamianie sobie tego, co to znaczy wybierać siebie i kiedy to robię, a kiedy tego nie robię. Droga do siebie to też jest integracja cienia, to jest przede wszystkim integracja cienia, czyli zobaczenie tych
niechcianych swoich części i przyjęcie ich, przyjęcie siebie w całości, ze swoimi wszystkimi wadami i zaletami. Bo im bardziej będziemy zintegrowane w sobie, im bardziej będziemy miały w sobie poukładany ten cień, tym jaśniej może świecić nasze światło, tym bardziej możemy przejawiać tutaj w tym świecie nasz naturalny potencjał, który jest unikatowy. Dziękuję bardzo i życzę Wam cudownego, słonecznego dnia i każdego momentu w wybieraniu siebie, cudowności. Pa! Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.